Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy ciasto, budyniową truskawkę. Parę rzeczy musimy przygotować sobie na początku, ponieważ muszą wystygnąć, więc zaczniemy od kremu budyniowego. Składniki na krem budyniowy to 1 litr mleka, 3 budynie śmietankowe bez cukru, 30 g mąki pszennej tortowej, 5 żółtek jaj, 150 g cukru i 200 g masła lub margaryny. Bierzemy sobie garnek z szerokim dnem, wlewamy 800 ml mleka, włączamy gaz i zostawiamy, żeby mleko się gotowało. A w międzyczasie bierzemy sobie miseczkę, do której dajemy 5 żółtek i ucieramy aż podwoją objętość. Możemy to zrobić ręcznie, tak jak ja, albo mikserem. Jak podwoją objętość, dodajemy 150 g cukru i ucieramy, aż jajka zmienią kolor na jaśniejszy. Ja ze względu na wielkość miseczki nietrafioną, powinni Państwo wziąć większą, dałam cukier na 2 partie. Teraz dolewamy 200 ml mleka. Ja również to zrobię partiami i mieszamy, aż składniki się połączą. Kolej na 3 budynie śmietankowe bez cukru. Powoli, po kolei. I łączymy składniki ze sobą. A na koniec jeszcze 30 g mąki pszennej tortowej i też łączymy wszystko ze sobą. Jak wszystko wymieszamy, bierzemy sobie miseczkę, podchodzimy do garka, bo mleko już nam się zagotowało i powoli strumieniem wlewamy do garka naszą mieszaninę. Proszę Państwa, proszę zauważyć, ja mam czepaczkę, Państwo mogą inne narzędzie użyć, ale będziemy musieli cały czas mieszać. Budyń ma tendencję do przypalania się, więc żeby nam się nie przypalił, żeby się nie porobiły grudki, musimy cały czas mieszać. Od momentu wlewania aż do końca. Budyń w międzyczasie zmienia konsystencję, staje się gęstszy i gęstszy i gęstszy. I gotujemy go, aż pojawią się takie bąble, gejzery powietrza. O, tak jak tu Państwo widzieli. I albo zostawiamy w garku, albo tak jak my, przebieramy go do innego naczynia. My akurat do miseczki. Wierzch przykrywamy folią spożywczą albo ewentualnie aluminiową. Chodzi o to, żeby nie zrobił się korzyszek, który później przeszkadza w zrobieniu jedwabistego kremu budyniowego. I budyń zostawiamy do wystudzenia. W międzyczasie, jak budyń stygnie, zajmujemy się masą truskawkową. Żeby ją zrobić, potrzebujemy 1 kg truskawek i 2 galaretek truskawkowych. Truskawki myjemy, obieramy z szypułek i kroimy w kosteczkę. Nie musielibyśmy kroić, ale w ten sposób truskawki będą łatwiejsze w obróbce. Truskawki pokrojone bierzemy sobie patelnię, stawiamy na gazie, wrzucamy truskawki na patelnię, włączamy gaz i pozwalamy truskawkom puścić soki. Tutaj przyda się odrobina cierpliwości, ponieważ truskawki powoli będą puszczały te soki. Musimy co jakiś czas sobie je przemieszać. Tu już zaczął nam płyn się wydobywać z truskawek. W momencie, kiedy Państwa truskawki, tak jak nasze, będą zanurzone już w płynie, w soku z truskawek, wyłączamy gaz i rozpuszczamy w nich 2 galaretki truskawkowe. Galaretek nie wolno gotować, ale trzeba je rozpuścić we wrzątku. Jedna i druga. Teraz bardzo dobrze musimy to wszystko wymieszać. I albo Państwo zostawią sobie te truskawki na patelni, będą troszeczkę dłużej stygły, albo tak jak my, przerzucą do innego naczynia
i galaretki zostawiamy do wystudzenia i do lekkiego tężenia. A teraz biszkopt czekoladowy. Na zrobienie biszkoptu potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jaj, 80 g cukru i 2 łyżek kakao. Na początku mieszamy sobie 80 g mąki pszennej tortowej z 25 g mąki ziemniaczanej i 2 łyżkami kakao. Kiedy wymieszamy produkty sypkie, przesypujemy je do sitka, takiego specjalnego do przesiewania i zostawiamy. Podczas robienia biszkoptu będziemy używać. A teraz miska, do której dajemy białka, szczyptę soli i ubijamy na sztywną pianę. Musimy bardzo dobrze ubić tą pianę. Następnie będziemy dodawać cukier. Cukier dodajemy partiami. 80 g cukru podzielmy sobie po troszeczkę. Ucieramy do momentu, kiedy nie będziemy słyszeć chrzęstu cukru. Piana zrobi się taka ładnie szklista. Jak dodamy cały cukier, przyszła pora na 4 żółtka jaj. Pojedynczo, nie wszystkie naraz. Staramy się nie pozbywać powietrza z naszej ubitej piany. Żółtka dodane, wszystko dobrze wymieszajmy, odstawiamy mikser, bierzemy łyżkę, wracamy do naszych przesianych produktów sypkich i dodajemy je do naszej piany. Też partiami, już ręcznie, my na przykład łyżką drewnianą, wszystko łączymy ze sobą. Po dodaniu całej mąki i bardzo dobrym wymieszaniu wszystkiego, pamiętajmy, że mąka opada na spód, po bokach, to wszystko trzeba wymieszać. Przygotowujemy sobie foremkę 24 cm na 38 cm, w której sam spód wykładamy papierem do pieczenia i na środek wylewamy naszą masę na biszkopt. Rozprowadzamy, wyrównujemy. Blaszkę stawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 do 170 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy tak 15-20 minut, zależy od piekarnika. Pod koniec pieczenia wbijmy patyczek, jeżeli jest suchy, no to jest upieczony. Wtedy wyłączamy gaz i zostawiamy taki biszkopt na 15 minut w wyłączonym, zamkniętym piekarniku i na kolejne 15 minut w wyłączonym, ale uchylonym piekarniku. Po tym czasie blaszkę wyjmujemy z piekarnika, studzimy biszkopt. Następnie odcinamy boki od biszkoptu, od foremki. Wyjmujemy biszkopt z foremki. Zdejmujemy delikatnie papier. Następnie z powrotem odwracamy biszkopt górą do góry i ścinamy skórkę. Skórka jest niepotrzebna, ponieważ w trakcie układania ciasta warstw na nim później się odkleja to wszystko i ciasto się rozjeżdża, co jest nieestetyczne, więc pozbywamy się skórki. I taki biszkopt składamy do foremki, w której się piekł, tylko tą foremkę wykładamy świeżym papierem do pieczenia. Przygotowujemy sobie poncz do nasączenia naszego biszkoptu. 100 ml przygotowanej wody z 2 łyżeczkami cukru mieszamy i teraz dobrze nasączamy nasz biszkopt.
Po kilku godzinach, bo tak mniej więcej to się odbywa, nasze truskawki, nasza masa truskawkowa zaczęła lekko tężeć. Ona nie jest już taka płynna, jak Państwo widzą. Ta galaretka zaczęła się ścinać, więc możemy spokojnie wylać ją na nasz biszkopt i rozprowadzić po całości. Jeżeli będzie za płynna, to galaretka podpłynie pod biszkopt, proszę Państwa, i ciasto nie wyjdzie, więc ona na pewno musi lekko tężeć. Rozprowadzamy po wierzchu tak równomiernie, wyrównujemy lekko i wstawiamy foremkę do lodówki, żeby masa truskawkowa dobrze stężała. W międzyczasie również wystygł nasz budyń, więc zajmujemy się kremem budyniowym. Jest twardy, zwarty, nawet jak go pokroimy, on zachowa swój kształt. Wtedy do miski dajemy 200 g masła lub margaryny i ucieramy na puszystą masę. Jak już mamy tą puszystą masę, to zaczynamy dodawać zimny budyń. Partiami tak łatwiej nam będzie rozmieszać to wszystko i połączyć. Jak dodamy ostatnią partię budyniu, nie przerywajmy od razu mieszania, tylko musimy jeszcze chwilę poucierać, ponieważ ten krem musi się zrobić taki jedwabisty i taki gładziutki, jak Państwo tu widzą na załączonym obrazku. Masa truskawkowa stężała, krem budyniowy zrobiony, więc wykładamy go na wierzch naszej masy truskawkowej. Najlepiej partiami, będzie łatwiej rozprowadzić, wyrównać. Jak wyłożymy ten krem budyniowy, to tak jak mówiłam, rozprowadzamy, wyrównujemy po wierzchu. Na wierzchu dajemy element ozdobny i smakowy oczywiście, czyli 300 g truskawek pokrojonych w kostkę. Rozsypujemy po wierzchu w miarę równomiernie. Blaszkę wstawiamy do lodówki tak na kilka godzin, żeby masy dobrze stężały. A później, proszę Państwa, nic dodać, nic ująć. Jeżeli ktoś z Państwa nie zasubskrybował naszego kanału, zapraszam, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.